Pakowanie zaraz będzie zakończone. Lecimy na Sycylię. Zapomniałbym tylko o jednej rzeczy. Widzimy się na miejscu. Cześć, jesteśmy już na miejscu. Zatrzymaliśmy się w Casa della Angela w miejscowości Balestrate. Tak wygląda miejsce, które sobie zarezerwowaliśmy. A to, co jest w nim najfajniejszego, to widok z naszego tarasu. A to wszystko za jedyne 25 euro za 4 osoby za dobę. Wydaje mi się, że naprawdę nie ma na co narzekać. Pierwszym miejscem, od którego zaczęliśmy zwiedzanie Sycylii, było miasteczko Cefalu, oddalone około 60 km na wschód od Palermo. Zdecydowaliśmy się na skorzystanie z autostrady, ponieważ opłaty za korzystanie z nich są stosunkowo niskie. Za płatny odcinek autostrady A20 zapłaciliśmy 80 eurocentów. Cechą, która wyróżnia Cefalu, jest ogromne skalne urwisko zwane La Rocca, u podnóża której powstało miasto. Miasto zostało wkomponowane pomiędzy skałę a Morze Tyreńskie, przez co zabudowa jest zwarta. Dużo tu wąskich uliczek schodzących w stronę morza. Znajdujemy się w Basilica Cathedrale. Miejsce to zostało wybudowane w 1131 roku. W absyncie katedry znajduje się mozaika przedstawiająca Chrystusa Pantokratora. Chrystus trzyma w lewej ręce księgę z cytatem z Ewangelii Świętego Jana. Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Wracając z Cefalu odwiedziliśmy Palermo. Pogoda coraz mniej nam sprzyjała i pojawiały się przelotne opady deszczu, dlatego skupiliśmy się na zobaczeniu najciekawszych dla nas atrakcji. Kościół Świętej Marii Admiralskiej usytuowany jest w pobliżu Placu Pretoriańskiego, bardziej znanego jako Plac Wstydu, ponieważ znajduje się tam fontanna otoczona 3 kręgami nagich posągów reprezentujących postacie mitologiczne.
centrum Palermo mieści się fontanna wstydu. Została przeniesiona tutaj w XVI wieku z Florencji. Na czas transportu podzielono ją na 644 elementy. Następnie złożono wszystko tutaj na miejscu. Opuszczając Plac Wstydu, znajdziemy się na najstarszej ulicy miasta, Corso Vittorio Emanuele, wytyczoną już przez Fenicjan. To na jej głównym skrzyżowaniu leży plac Quattro Canti, a więc w dosłownym tłumaczeniu plac Cztery Rogi, na którym znajdują się 4 wspaniałe gmachy z fontannami i posągami. Budowle dzielą się na 3 poziomy, których kolejno od dołu posągi reprezentują 4 pory roku, sycylijskich wicekrólów Hiszpanii oraz patronki 4 dzielnic Palermo. Prego. Grazie mille. Nizza di Vitellina. Nizza di Vitellina. Według magazynu Forbes street food w Palermo jest na 5. miejscu na świecie, za takimi miastami jak Marrakesz czy Bangkok. Dlatego będąc na miejscu warto spróbować tutejszych przysmałów. Ja zamówiłem sobie bułkę ze śledzioną. Najbardziej znanymi targami w Palermo jest Vucciria, Ballaro oraz Del Capo. To tu miejscowi sprzedawcy oferują lokalne produkty spożywcze, warzywa, przyprawy, sery, pistacje oraz owoce morza i ryby, wśród których wzrok przykuwają mieczniki. Ci, którzy szukają tradycyjnych sycylijskich dań, z pewnością znajdą coś dla siebie. Za mną jedna z najważniejszych atrakcji miasta, czyli katedra w Palermo. Łączy ze sobą kilka styli, w tym gotycki oraz normandzki. Dużą zaletą zwiedzania katedry jest to, że umożliwia ona wejście na samą górę, czyli spacer po jej dachu. Będąc w Palermo, polecam również odwiedzić małą miejscowość Mondello. Miejscowość ta słynie z przepięknie usytuowanej plaży, którą okalają skały. Jest tutaj również bardzo czysta woda. Na tym zakończyliśmy zwiedzanie północnej części Sycylii. Podążamy w stronę zachodzącego słońca do Balestrate, skąd jutro wybierzemy się na zwiedzanie południowo-zachodniej części wyspy. Do zobaczenia!